To nie była zwykła wycieczka. Setki kilometrów w nogach i jeden cel. Maraton przez 28 pasm i zdobycie korony gór Polski w jak najkrótszym czasie. Widoczki były epickie. Kilka rejonów zrobiło na mnie duże wrażenie, ale największą nagrodą była satysfakcja z pokonanego wyzwania. A teraz zabieram Was na skrót tej trasy. Czas na górską objazdówkę. Czym właściwie jest korona gór Polski? To 28 najwyższych punktów naszych pasm górskich. Wejścia potwierdza tzw. loża korony. Aby dołączyć do grona zdobywców, trzeba prowadzić książeczkę, zbierać w niej pieczątki i dokumentować wejścia fotkami przy tabliczkach na szczytach. Wstępny plan zakładał ogarnięcie tematu w 10 dni. Reakcja ziomków była dokładnie taka. Czy tobie czasem wąski sufit na łeb się nie spadł? Faktycznie, plan mógł wydawać się dość agresywny, ale utarcie nosa niedowiarką było dla mnie dodatkowym paliwem. Piątek po pracy, kierunek Łysica, najniższy szczyt korony, szybkie wejście, a potem nocleg w Sandomierzu. Auto zostawiamy na darmowym parkingu gminnym w Świętej Katarzynie, nieopodal klasztoru. Współrzędne tego i innych parkingów znajdziecie w opisie pod filmem. Wejście na Łysicę było trochę jak zbicie pierwszego darmowego pionka w długiej, zaciętej partii szachów. Tuż przed wierzchołkiem zrobiło się już dość ciemno, dlatego przy wieczornych eskapadach zawsze warto mieć ze sobą czołówkę. Szybkim krokiem meldujemy się na szczycie. Zaliczamy najwyższy punkt, wbijamy pieczątkę, robimy fotkę do książeczki i ciśniemy pod klasztor. Cała trasa zajęła nam jakieś 80 minut. Pierwsze koty za płoty. Następny przystanek Tarnica. Wrzucamy wszystko i jedziemy w Bieszczady. Parkujemy w Wołosatem. Cena to 30 zł za dzień. Przy wejściu na szlak czeka nas kolejny haracz, tym razem za wejście do Parku Narodowego. Pierwsze kilometry rozwiewają wszelkie wątpliwości. To nie będzie spacerek po Łysicy. Nachylenie rośnie, tempo spada, a tętno wystrzeliwuje w kosmos. Ale już po chwili nasz wysiłek zaczynają wynagradzać bieszczadzkie panoramy. Na ostatniej prostej wiatr urywa głowę. Zmieniamy szlak z niebieskiego na żółty i atakujemy wierzchołek. Mimo pięknej pogody nie zabawiamy tu długo, choć niesamowite widoki kuszą, by zostać. Co ciekawe, na szczycie nie ma pieczątki. Znajdziemy ją m.in. we wspomnianej wcześniej budce z biletami. Tarnica zaliczona w niespełna 3 godziny. W planach mieliśmy jeszcze tego dnia atak na Lackową, ale 500 km w trasie, przystanki na jedzenie i samo wymagające podejście na Tarnicę skutecznie pokrzyżowały te zamiary. Mimo bojowego nastroju odpuszczamy. Jakieś 30 km od góry, słońce było już dość nisko. Nadrobię to wejście z samego rana. Niestety oznacza to 70 km jazdy wstecz od naszego noclegu w Piwnicznej Zdroju. Nowy dzień wita mnie kozackim wschodem słońca. Parkuję przy pensjonacie Końska Dolina. Jest tu sporo darmowych miejsc parkingowych. Dziś na tapecie mamy 3 szczyty. Rzucamy drugi bieg. Lecimy lasem tak długo, aż znajdziemy granicę ze Słowacją. Stamtąd wbijamy na czerwony szlak i powoli zmierzamy do ściany płaczu, najbardziej rozpoznawalnego miejsca na Lackowej. To krótki, ale bardzo konkretny odcinek. Nachylenie momentami przekracza 30%. Zdecydowanie nie polecam schodzić tędy po ciemku, zwłaszcza po deszczu. Płakać nie płakałem, ale rzeczywiście było to najbardziej strome podejście tego wyjazdu. Powoli widać już światło w tunelu. 1/3 dzisiejszego planu wykonana. Lecę na zasłużone śniadanko. Zgarniam Magdę i wspólnie uderzamy na Radziejową. Ze szlaku w linii prostej jakieś 50 km stąd widać Tatry Wysokie.
Ziomki z Loży Korony pytali mnie kiedyś o drugi obelisk, podobny do tego z Turbacza. Nie pamiętałem, a stoi właśnie tu, przy wieży na Radziejowej. A dlaczego na tej pieczątce jest kura? Bo to jest Głuszec, taka kura z Beskidu Sądeckiego. Tylko trochę większa, mniej pospolita i pod ścisłą ochroną. Na tablicy możecie zobaczyć jego współlokatorów: wilka, sowę, niedźwiedzia, rysia i orła. Lubomir ma tylko 904 metry, ale dzięki obserwatorium na szczycie jest jedną z najbardziej charakterystycznych gór w całej Koronie. Co ciekawe, to obserwatorium jest otwarte dla zwiedzających przez cały rok. Dziś zaliczyłem 3 szczyty, czuję to mocno w nogach. Czas nadrobić stracone kalorie w gościńcu pod Lubomirem, którego bardzo polecam. Po obiedzie wyrzucam żonkę na dworcu w Krakowie i przez najbliższych parę dni będę latać solo. Po noclegu urodzinki z Myślenic nie zwalniam tempa i ruszam do boju z samego rana. Chcę utrzymać wczorajszą passę i wbić na kolejne 3 szczyty. Na tapecie Mogielica, Turbacz i Wysoka. Musimy najpierw przejść przez ten lasek, a potem wychodzimy na polanę rodem z trzeciej części Heroes of Might and Magic. Beskid wyspowy z lotu ptaka robi robotę. Przy porannej mgle te szczyty wyglądają jak wyspy na morzu chmur, stąd nazwa pasma. W oddali widać już wieżę na Mogielicy. Mamy dziś świetną pogodę, a trasa jest przyjemna i malownicza. Nic tylko łazić. Te lasy mają też swoją historię. W czasie wojny działała tu partyzantka. Godzinka i po robocie. Pieczątka na miejscu, a więc robię szybkie zejście i lecimy na Turbacz. Parkuję przy bramie Gorce w Waksmundzie. To popularny skywalk z widokami i centrum edukacyjne. To takie niby oficjalne wejście w pasmo, ale nie ma tu żadnego szlaku. Musiałem trochę przyimprowizować. Na szczęście jest tu sporo nieoznakowanych ścieżek i z pomocą map turystycznych przebijam się do zielonego. Spójrzcie tylko na ten widoczek. Po dość długim, ale klimatycznym podejściu zbliżam się do schroniska. Jedzonku musi jednak poczekać, mamy jeszcze coś do zrobienia. To zdecydowanie najbardziej malowniczy szlak tej eskapady, choć nie ukrywam, że Turbacz był ciut bardziej wymagający niż dotychczasowe górki. 15 km do przejścia, 600 metrów przewyższenia i ponad 4 godziny na szlaku, z obiadem włącznie. Na Wysoką wbijam zielonym szlakiem od strony Jaworek. Polecam tę trasę ze względu na kozackie przejście przez wąwóz Homole. Ścieżka prowadzi wzdłuż potoku po metalowych kładkach między skałami. Ups, mamy lekki przypał. Trzeci szczyt dzisiaj, połowa drogi za mną, ponad godzina do szczytu i jakieś 2 godziny do totalnej ciemnicy. Trzeba się sprężać.
Nieważne, że z powrotem praktycznie biegłem po ciemku wśród skał z pełnymi gaciami. Nieważne, że prawie dostałem zawału przez sarnę, która wystrzeliła z zakrzaków tuż przed nosem, bo wysoka zaserwowała mi jeden z najzajebistszych zachodów, jakie widziałem. Dziś miałem atakować rysy, ale końcówka kwietnia w Tatrach to wciąż zima, śnieg, lód i twarde warunki pod samym szczytem. Nie mam odpowiedniego sprzętu, doświadczenia, a ostatnie wypadki pokazują, że tu nie ma miejsca na improwizację. Po szybkim researchu decyzja jest prosta. Dziś tylko face-off. Spojrzę rysom w twarz i wrócę, a na zdobycie przyjdzie jeszcze czas. Wbijam pod wciąż zamarznięty czarny staw. Z tego miejsca na szczyt jest zaledwie 3 km, ale za to kilometr przewyższenia. Ponad 3 godziny wspinaczki po śniegu i śliskich oblodzonych skałach. Dziś wracam na tarczy. Trudno jednak czuć się przegranym po tatrzańskiej wędrówce w taką pogodę. Szósty dzień wyprawy, 7 rano. Dojeżdżam pod Babią Górę, drugi najwyższy szczyt Korony. Ponad 1700 metrów wysokości i 700 metrów podejścia z przełęczy Krowiarki. Przed wejściem na szlak trzeba zapłacić kolejny haracz. Podczas tego podejścia spaliłem 1700 kalorii. Podobnie jak na Tarnicy. Co ciekawe, zamiast konać z bólu nóg, jak drugiego dnia w Bieszczadach, czuję, jak z dnia na dzień rośnie moja forma. Na pewno pomagają w tym kilogramy suplementów, kreatyna, białko i litry wody dziennie. Dochodzę do Sokolicy. Od tej chwili kończy się las. 3 ostatnie kilometry to już odsłonięta grań i wiatr, który nie bierze jeńców. W zamian dostajemy otwarty horyzont na wszystkie strony. Babia zaliczona, a teraz szybki przeskok do Szczyrku, jednego z najbardziej znanych ośrodków narciarskich w Polsce. Skrzyczny atakuje najkrótszą trasą pod kolejką, widokowo średnio, logistycznie idealnie. Przede mną jeszcze trzeci punkt programu, Czupel. Regulamin Korony milczy w temacie zjazdów. Interpretuje tę szarą strefę na swoją korzyść. Liczę, że loża mnie za to nie zbanuje. Czupel atakuje z przełęczy Przegibek. Pod bufetem Gabra jest sporo miejsca na wasze fury, przynajmniej o tej porze dnia. Choć na początku szlak jest kamienisty, trasę można spokojnie ogarnąć w trampkach. Tylko zimą trzeba wziąć pod uwagę tutejsze trasy biegowe, które częściowo pokrywają się ze szlakiem. No i mamy to, 11. szczyt zdobyty. Tym razem dzięki doświadczeniu sprzed 2 dni udało się zejść ze szlaku przed zmrokiem. Wszystkie szczyty po wschodniej stronie Polski zdobyte. Wszystkie oprócz Rysów. Wracam na Dolny Śląsk, będę czyścić Kotlinę Kłodzką.
Po drodze jest jeszcze jeden gagatek do zrobienia. Nazywa się Biskupia Kopa. Zaczyna się majówka. Widać to wyraźnie po frekwencji. Melduję się na szczycie równiutko po godzinnym spacerku. Pieczątkę odbijam przy wejściu na wieżę, na którą można wejść za 50 koron czeskich, czyli jakieś 8-9 zł. Można zapłacić kartą, po czym otworzy się bydlęcy kołowrotek. W życiu nie widziałem tylu biedronek co w tej wieży. Musi tu być ogromna kolonia mszyc. Kotlina Kłodzka wciąż nie do końca pozbierała się po zeszłorocznej powodzi. Jeszcze sporo wody w Odrze upłynie, zanim wszystko wróci tu do normy. Start Przełęcz Łaszczowa. Po wcześniejszych męczarniach Kłodzka Góra i jej 200 metrów podejścia to jak spacerek po parku z babcią. Dziś robię tylko 2 górki. Wieczorem odbieram Magdę z PKP i lecimy zameldować się w naszej bazie wypadowej w Polanicy Zdroju. Jutro pierwszą górkę ogarnę sam, jeszcze przed śniadaniem, a 2 kolejne zdobędziemy razem. I tak przez kolejne 2 dni, żeby uniknąć buntu na pokładzie. Wita mnie piękny słoneczny poranek. Dziś na tapecie góry stołowe i Szczeliniec Wielki. Czas na kamienny labirynt. To jedno z tych miejsc, w których czujesz, że zarobiony hajs nie poszedł w błoto. Wszystko jest tu ogarnięte na tip-top. Nawet to, że trasy są jednokierunkowe, to spory plus. Szczególnie gdy za jakieś 2 godziny zacznie się tu prawdziwa majówkowa procesja. Po kilkunastu minutach wbijam w strefę komercyjną i w końcu znajduję to, co tygryski lubią najbardziej. Widoki mam praktycznie na wyłączność. O 7 rano kasy są nieczynne, ale bez obaw. Bilet można ogarnąć online. A o nasze bezpieczeństwo też już ktoś zadbał. Nad tymi podporami pracowało kilkudziesięciu inżynierów i widać, że się nie patyczkowali. Szczeliniec zawdzięcza swoją nazwę właśnie takim miejscom. Skała pękała i tworzyła wąskie przejścia, przez które dziś przeciskają się turyści. Dla mnie osobiście była to rewelacyjna trasa, jedyna taka w całej Koronie. Podobne skalne labirynty mamy właściwie tylko w Adersbachu, koło Mieroszowa, w którym się wychowałem. Jeśli podobały się Wam góry stołowe, to Adersbach to takie góry stołowe do kwadratu. Czas na śniadanie. Połowa wyzwania za nami.
Dwie rzeczy rzucają się tu w oczy. Tłum aut w Bielicach i koryto rzeki rozjechane przez powódź. Rudawiec i Kowadło są blisko siebie, niecałe 4 km w linii prostej. Robimy je za jednym zamachem. Godzinka spacerkiem i zaliczamy Kowadło. To ta łatwiejsza część wyprawy. Z tego miejsca mamy niecałe 7 km do Rudawca i tyle samo do parkingu. Niektórzy sugerują skrót z Pasiecznej do Czarnego Potoku, ale na mapie nie ma tam żadnej ścieżki, więc zostajemy na zielonym. To była nasza wspólna decyzja. Wracamy do rozdroża w Bielicach i stamtąd ruszamy na Rudawiec. Cały czas zielonym szlakiem. W sumie wyjdzie tego ponad 16 km i 5 godzin marszu. To już kolejny poranek i kolejny darmowy parking. Kiedy jedni przewracają się na drugi bok, innych wita taki wschód. Atakuje najwyższy punkt Gór Orlickich spod sołtysiej kopy. Wieża na Orlicy jest moim zdaniem najbardziej wykokszona ze wszystkich, jakie odwiedziłem. Znajdziemy tu zadaszone i częściowo osłonięte miejsce odpoczynku, ławeczki, apteczkę, śmietniki, tablice informacyjne i stojaki na rowery. Na platformie oprócz super widoków mamy lunety i tablice z opisem okolicznych gór. Kilka z nich mam na celowniku, a tam, czyli na Śnieżnik, udamy się po śniadaniu. Znajdziemy tu też pieczątkę, ale uwaga, wieża nie jest najwyższym punktem Orlicy. Tabliczka znajduje się jakieś 70 metrów dalej, po czeskiej stronie. Czas na obiecany wcześniej Śnieżnik. 4. najwyższy szczyt Korony. Startujemy z Międzygórza. Czeka nas ponad 15-kilometrowa wędrówka i 700 metrów pod górę. Lubię przyjeżdżać w te rejony. Kilka kilometrów stąd jest Czarna Góra, mój ulubiony ośrodek narciarski. Poza sezonem można tu też polatać rowerami po licznych, fajnie zrobionych single trackach. Choć nie przepadam za jazdą na rowerze, dałem się raz namówić na elektryki. Niestety podarłem gacie w kroku i nie bawiłem się tak dobrze jak reszta ziomków, ale mogę potwierdzić, że trasy są super. Super jest też jedzonko i piwko w schronisku pod Śnieżnikiem. Krótka przerwa na trawniku, regeneracja i lecimy na szczyt. Nagroda czeka na dole. Całe wieki zajęło, żeby dorwać się do obiadu, ale nie ma wyjścia. Spaliliśmy dziś dużo kalorii, a na celowniku mamy jeszcze Jagodną. Po drodze przecinamy Bystrzycę Kłodzką, bardzo klimatyczne miasteczko. Na szczęście Jagodna okazała się najłatwiejszym pagórkiem całej wyprawy. I znowu Śnieżnik. W dobrą pogodę z praktycznie każdej góry widać każdą inną w kotlinie. Nie wiem o co chodzi z tymi kopczykami, ale dorzuciłem coś od siebie. Chciałbym też zaznaczyć, że to był tylko mały kamień i w tym procederze nie ucierpiała żadna dżownica ani robak.
Pieczątkę ogarniamy w schronisku pod Jagodną, gdzie zaparkowaliśmy, a dzień kończymy w Limoncello w Polanicy Zdroju. Polecam tę knajpkę wszystkim fanom dobrej włoskiej pizzy. Następnego ranka zajeżdżamy pod Strzeliniec, do sklepiku z minerałami, żeby nadrobić zapomnianą pieczątkę. Kotlina kłodzka wyczyszczona. Pora na Wielką Sowę. Tym razem po raz pierwszy wchodzimy na nią od strony rzeczki. To mini kurort narciarski, w sam raz na naukę jazdy. Przed wejściem do lasu trasa cieszy oko. Nie zaszliśmy jednak zbyt daleko, bo niczym diabeł kusi nas schronisko orzeł. Piwko, ciasto i kawa, czego więcej chcieć? Może tylko takiej perspektywy. Wielka Sowa odhaczona. Okazuje się, że ma 2 dzieci, z którymi pilnuje porządku. Jeszcze tylko pieczątka, a potem szybkie wejście na wieżę. Dziś już niczego nie zdobywamy. Miało być 28 gór w 10 dni. Udało się zrobić 20. Mógłbym wziąć wolne i szlifować rekord, ale bez rysów to nie ma sensu. Czuję przez to spory niedosyt, ale warunki w Tatrach nie ustabilizują się w ciągu tygodnia. Wolę już wrócić na parę dni do domu, odpocząć i wyczyścić pozostałe zachodnie górki w następny weekend, zaczynając od tej wariatki w tle, a potem ostateczny boss. Za nami 4 dni przerwy, majty wyprane, baterie naładowane. Czas na drugą rundę. W piątek po pracy wracam do gry, na pierwszy ogień Ślęża. Wybrałem żółty szlak, czyli drogę krzyżową. Pieczątkę znajdziecie przy schronisku. Na tamtej wiacie jest tabliczka z nazwą góry, a na lewo od tego krzyża za kościołem jest ścieżka na najwyższy punkt Ślęż, na którym znajduje się wieża. Znowu elegancka widoczność. To już zaczyna robić się nudne. Jeszcze tylko formalności i szybki powrót na parking. Jest 17:30, a muszę dziś jeszcze ogarnąć Wali Górę. Wjeżdżam na tereny z dzieciństwa. Przede mną znana i lubiana Andrzejówka z super bufetem, a za nią najkrótsze podejście w całym maratonie. W teorii 15 minut, w praktyce też. Choć jest stosunkowo stromo, od parkingu na szczyt mamy ledwie 600 metrów. Jeśli liczycie na panoramę gór kamiennych, to nie z Wali Góry. Szczyt jest zalesiony, ale 3 km stąd stoi wieża na ruprechtiskim szpicaku, a stamtąd widać wszystko jak na dłoni. Witam z wałbrzyskiego Konradowa. Lecimy na Chełmiec. W koronie figuruje jako najwyższy szczyt gór wałbrzyskich, choć z najnowszych pomiarów wynika, że jest o 3 metry niższy niż Borowa. Kiedyś wysokość Chełmca zawyżyła wieża. I to nie jest taki jedyny numer w koronie. W Górach Kaczawskich w Książeczce widnieje Skopiec, choć wyższe jest Okole, o cały 1 metr. Chełmiec ze swoją stromizną trochę przypomina mi Laskową. Choć jest tu mniej kamieni i więcej drzew. Wałbrzych po niemiecku to Waldenburg, leśny gród. I faktycznie, drzew jest tu pod dostatkiem. Byłem już kiedyś na Skopcu, ale od innej strony. Dziś fajnie widać Karkonosze, a wtedy najciekawszym motywem była drewniana rzeźba, na której wiszą zużyte buty. Daj znać w komentarzu, jeśli wiesz, co artysta miał na myśli.
To w sumie tyle o Skopcu. Był to przyjemny spacerek, który można ogarnąć w kapciach. Nie można tego samego powiedzieć o trasie na Wysoką Kopę, którą niechcący wybrałem. Startuję z parkingu w Mirsku i przez jakiś czas idę żółtym szlakiem. Po chwili w oczy rzuca mi się taki skrót. Choć nie był oznakowany, oszczędziłem dzięki niemu 2 godziny i 6 km trasy. Co ciekawe, nie jest to oryginalny wierzchołek góry, a tylko tymczasowy. Prawdziwy szczyt objęty jest ochroną, bo to teren lęgowy Cietrzewi. Wracam na skrót i uderzam na nocleg do Karpacza, skąd po śniadaniu zaatakuję Śnieżkę. Nowe buty podrysy same się nie rozchodzą. Najwyższy szczyt Karkonoszu będzie do tego idealny. Znajomy pożyczył mi czekan i raki półautomaty, które wymagają odpowiedniej podeszwy. Na razie tylko test bez żelastwa. Biorę bilecik i lecimy czarnym na kopę. Widoki są niesamowite, a całe to podejście zajęło mi 2,5 godziny bez większych przerw. Kondycja dopisuje. Na szczycie mamy 2 budki, knajpka i kasa czeskiej kolejki, a w tej drugiej ogarniecie przekąski, piwo i odbijecie pieczątkę. Po raz pierwszy schodzę inną trasą niż wszedłem, czerwonym, czyli tędy. Wejście na szlak jest przy Domu Śląskim. Podobno to ta bardziej malownicza trasa, ale ocencie sami. I tak po 5 godzinach docieram na parking. W nagrodę pizza w Mamma Mia, a zaraz potem lecę w Rudawy Janowickie. Po nich zostaną już tylko Tatry. Nazwa Rudawy nie jest przypadkowa. Kiedyś wydobywano tu rudy metali. Dziś po górnictwie zostały już tylko ślady w terenie. I to w sumie tyle w temacie. Przedostatni wierzchołek zdobyty. Czekam na Warun w Tatrach. Równo 7 tygodni po Łysicy wjeżdżam w Bukowinę Tatrzańską niczym dzik w sosnę. Tej nocy nie spałem zbyt wiele, z czystej ekscytacji. Budzik ustawiłem na 3:30, żeby po 6:00 być nad Czarnym Stawem, który już całkowicie odtajał. Oto mniej więcej jak będzie przebiegać ta trasa. Najpierw spokojny odcinek, a potem zacznie się zabawa. Jezioro zostaje w tyle. Od tego momentu zaczyna się właściwe podejście. Oznakowanie szlaku jest bez zarzutu. Z każdym krokiem robi się ciężej. Wydolność po miesiącu przerwy już nie ta sama, a będzie coraz stromiej. Wkrótce docieram pod instagramowy kamień, słynny spot do robienia fotek. Tuż za tym śniegiem jest ostatni płaski odcinek wyprawy, Bula pod Rysami. Tym razem raki i czekan okazały się zbędne. Do celu zaledwie 1 kilometr, ale będzie to najdłuższy kilometr w życiu. Koniec spaceru. Teraz już tylko łańcuchy, lita skała i sprawdzian dla moich płuc.
Dotarcie z Buli do Grani zajęło mi jakieś 1,5 godziny. To już ostatnia prosta przed szczytem. Mamy to. Stoję na dachu Polski i kończę przygodę z koroną. Lepszego finału nie dało się napisać. Panorama Tatr mówi sama za siebie. Ostatnia i długo wyczekiwana fota ląduje na swoim miejscu. Książeczka trafia pod lupę loży zdobywców, gdzie czekam na werdykt, a potem na pasowanie legendarną ciupagą. W uznaniu wielkiego wysiłku poniesionego dla pokonania 28 najwyższych szczytów szacuje się na zdobywcę korony Gór Polskich. Na koniec już tylko wręczenie odznak, dyplomów i integracja. Nad wszystkim czuwał król Kazimierz Wąski z berłem w dłoni. Bardzo sympatyczny event. Czas na małe podsumowanie. Podczas tej misji przejechałem ponad 4200 km. To tyle co trasa z Wrocławia do Barcelony i z powrotem. Na szlaku spędziłem łącznie prawie 3 doby, to 266 km walki z grawitacją. Suma podejść? Więcej niż Mount Everest i Mont Blanc razem wzięte. Ponad 5000. Tyle kalorii spaliłem na ostatniej trasie, wchodząc na rysy z polskiej strony i schodząc ze słowackiej. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Nie zapomnij zostawić suba. Jeszcze tylko 874 i YouTube oficjalnie zacznie mi wypłacać równowartość jednego harnasia miesięcznie. Pozdro!